Witam wszystkich. Dzisiaj spotkałem się z Pawłem, z którym miałem okazję zrobić film o jego biznesie w Rumunii. Cześć Paweł. Cześć, Rafał. A dzisiaj chcę z nim porozmawiać o życiu w Rumunii, jak się tutaj żyje. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. No, witam wszystkich widzów. Witam Cię Paweł, dziękuję, Witam Cię, Rafał. że przyjąłeś moje zaproszenie, że przyszedłeś tutaj. To ja Ci dziękuję też. Później na końcu powiem czemu. Tak, fajnie jest się spotkać ponownie. Pewnie, Ostatnio pewnie. dyskutowaliśmy o biznesie, który prowadzisz w Bukareszcie, Pewnie. o zapiekankach. No i super. Tak, a dzisiaj chciałem trochę porozmawiać z Tobą na temat Twojego życia tutaj w Rumunii. Może, na czym nawet nie może, myślę, że na pewno wszyscy będą ciekawi Twojego poglądu na ten kraj, Twoich spostrzeżeń, doświadczeń. Także zacznę może od pierwszego pytania. Co się stało w ogóle, Pewnie. że się tutaj znalazłeś? Jaki był powód, że przyjechałeś do Rumunii? Więc tak, bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i doceniam to. No wtedy też fajny wywiad zrobiliśmy. No i teraz już Ci odpowiem na pytanie. Przepraszam, że tak wstępnie, ale Ty rozmawiałeś, także chciałem, żebyś dokończył. Co mnie przyniosło do Rumunii? Dobre pytanie. Co mnie przyniosło? Ja oczywiście powiem, że mieszkałem we Włoszech 21 lat, także w pewnym momencie w lecie z kolegą zdecydowałem jechać nad morze, na plażę do Ostii. Tam koło Rzymu jest morze i ta miejscowość Ostia się nazywa. No i pojechałem z kolegą. Położyliśmy się na plaży, wiesz jak to jest, nie? Tam Tak. leżaki i tak dalej. I niektórzy no to sobie biorą albo leżaki, albo ręcznik. No i położyliśmy sobie na ręcznik, bo to było takie, pamiętam do tej pory, 15 sierpień 2015. To rozkładam ten ręcznik i tak sobie siedzimy, tak sobie siedzę, wiesz, z nogami tutaj patrzę, tu sobie rozmawiamy, w pewnym momencie tak patrzę na wodę, nie, tak patrzę, a tutaj tak wychodzi taka kobieta, wiesz, i tutaj się rusza i tak włosami w pewnym momencie tak, wiesz. Jak na filmie. A to tak, jak na filmie i później miała, wiesz, taką figurę normalnie jak perfekt. Widziałeś te kobiety takie, co mają wąskie tutaj biodra? Tak, tak. I w ogóle i te włosy i tak dziewczęco się tak poruszała i mówię, nie, ta dziewczyna musi być moja. A ja jestem taką typu osoby, że jestem wstydliwy, ale jak coś chcę, Uparty jesteś, tak? uparty, no, musi być moje. I wtedy sobie pomyślałem, co mogę tu wymyśleć. Dobra, pierwsza rzecz, mówię, nie palę, ale dobra, wezmę od kolegi papierosa, żeby mi dała zapalniczkę zapalić, nie? I słuchaj, pierwsza akcja, idę tam w ogóle dobra, nie chcę tego przedłużyć, szybko powiem, dobra, trzęsę się pytam się o tą zapalniczkę, ona mówi, że nie ma, później jeszcze tam kupuję taką granitę, się nazywa lód, co z sokiem robisz, przechodził ten murzyn, mówię, dobra, zrób mi tutaj dwa, bo z kuzynką była, przepraszam, mniejszą. Tak. No i w pewnym momencie, nie wiem, ona coś tam, porozmawialiśmy po angielsku, tam parę słów, bo nie znam za bardzo dobrze angielskiego. I w pewnym momencie tam później ona coś tam siedziała z tą kuzynką, później zadzwoniła, no i w końcu zadzwoniła, bo się wystraszyła, nie wiem czemu, no ale dobra, wujek przyjechał po nich, ona zdążyła tylko mi powiedzieć imię i nazwisko i później ją szukałem 2 dni na Facebooku, dopóki ją znalazłem, nie mogłem uwierzyć, na serio, no. Napisałem do niej, kuzynka ta Włoszka mniejsza pomogła jej tam przetłumaczyć po włosku no i później się spotkaliśmy, dobra, to już nieważne jak się spotkaliśmy, no i się zaczęło, że zaczęliśmy się spotykać, później przyjechałem do Rumunii, dobra, No tak, powiedzmy, czyli tak, każdy ma każdy, swoją historię, to jak Dokładnie. ja poznałem Anę i No, też to była dokładnie. przyczyna, że tutaj Pewnie, pierwszy raz pewnie. przyjechałem, spędziliśmy wspólnie wakacje. a nigdy nie myślałem, że przyjadę do Rumunii. To był ostatni mój, powiedzmy, myśl, gdzie mogłem jechać, Tak. powiedzmy, do jakiego kraju, nie? Tak, to No. było niespodziewane. wszystko. Niespodziewane, naprawdę. Dobrze, a proszę powiedz, kiedy dokładnie pierwszy raz przyjechałeś do Rumunii? Czy to był Bukareszt, czy jakieś inne miasto? Jakie były w ogóle Twoje pierwsze wrażenia, jak znalazłeś się tutaj w kraju? Więc tak, zdecydowaliśmy, dobra, przyjechać do Rumunii. Po 2 latach, co się zapoznaliśmy, także ja byłem we Włoszech, w Rzymie, oczywiście, ona tutaj, bo studiowała.
no to mówimy po studiach zdecydujemy. No i zdecydowaliśmy oczywiście przyjechać do Rumunii, no bo we Włoszech, no tragedia, dobra, z pracą. I przyjechaliśmy samochodem, także zdecydowaliśmy samochodem. Miałem tam Audi A3 rok, dobra, mniejsza z tym i Długa trasa. długa trasa, no. 2 dni jechaliśmy, bo to jest Mhm. 1800-1900 kilometrów. Rzym, Bukaresz, bo przejeżdżasz przez Słowację, Węgry i do Bukaresztu. I pierwsze wrażenie, no to wziąłem ballock ten na kierownicę, ten bullock taki, co blokujesz kierownicę. Blokady na kierownicę. Tak. Bo mówię, kurczę, no wezmą, zapierniczą mi samochód i co później, ten włoskie rejestracje, wiesz jak to, nie? A później poznałem znajomych po paru miesiącach i mówią, Paweł, ale co ty zakładasz blokadę na tego złoma? Co tu jeżdżą samochody 2020 rok w ogóle i te najnowsze Mercedesy i tak dalej. No ja mówię, no faktycznie, no ale nie wiem jak to działa, także wiesz, ta mentalność jest, przyjeżdżasz do Rumunii, kradną, robią i tak dalej, nie? Czyli taki obaliłeś stereotyp. Tak? Dokładnie. I jeszcze jedną rzecz, co mi się nie podobało, w sensie, co zauważyłem tak na pierwszy rzut, to nie ma detalów, w sensie wszystkie te kable takie powieszane na ulicach i tak dalej i to powiedzmy. Robiłem o tym film nawet. Dokładnie, no widzisz. Zatytułowałem go Merdże Szyjasza. Tak, dokładnie, Merdże Szyjasza. Tak, pewnie. i tam było właśnie takich wiele zdjęć pokazałem z tymi kablami, także... No widzisz, to samą opinię mamy o tym, także możemy to, Także wiesz. jak ktoś nie oglądał, to tutaj gdzieś udostępnię link do tego filmu. Fajnie, to taka parenteza, w sensie fajnie, bo tutaj Rafał mamy go po prostu z Polski, porównuję wam to powiedzmy Polskę z Rumunią, a ja powiedzmy jestem Polakiem, także jest ta krew polska, ale mieszkając we Włoszech jestem powiedzmy tak już włoszony, w sensie nie włoszony, że nie mam włosów, Tak. to znaczy i tak już nie mam za kola, za niedługo wypadną te włosy, ale dobra, mniejsza z tym, tylko w sensie, że tu jest w sensie dlatego, że robię to porównanie między Polską, Włochami i Rumunię to widzę, tak? Także dokładnie. niektóre rzeczy dla Ciebie mogą być na przykład nie zgadzać się, no później... Dlatego też była taka moja intencja, żeby fajnie. Cię zaprosić Fajnie. i zrobić ten wywiad z Tobą. No na pewno fajny ponieważ, wywiad jest, no. Ponieważ chciałem zobaczyć, jak to też wygląda z perspektywy Dokładnie. kogoś, kto mieszkał we Włoszech, tak? Fajnie, że masz w ogóle no, taką okazję i bardzo mi miło, no, Nie również. ten. Dobrze, a teraz proszę powiedz mi, jak Ci się udało tutaj zaaklimatyzować, jak się przeprowadziłeś do Rumunii? Który to był rok, kiedy tu się przeprowadziłeś? Więc to było sierpień 2017, tak jak mówiłem, po 2 latach, co się spotykaliśmy. I powiem Wam szczerze, że no nie jest łatwo. W sensie no dla mnie było trochę tak inaczej i trochę ciężko, mogę powiedzieć, no. No ale później co, no da się i jak się zaklimatyzuje, no to jest tej polszczyzny w sensie fajnie, bo niektóre rzeczy no żyją, no dobra, no jedzenie jeszcze powiemy później, ale żyją tak ogólnie jak Polacy, ale mają kulturę łacińską, także podchodzą pod Włochy. Tak. No i ogólnie nie, jest i zimno, jest i ciepło. Na przykład to jest fajne, że no tak jak mówię, dużo rzeczy jest tak połowę polskich, połowę włoskich dokładnie, ale nie, nawet w słowach, nawet w języku. Tak. Też jest łacińskie, ale później są słowa, tak jak mówię, granica albo nie wiem, inne, wina moja, wina ta, wina moja, wina twoja, także także jest tego trochę słowiańskiego i jest tego trochę łacińskiego, powiedzmy, nie? No są czarni, także powiedzmy mają ten wygląd taki łaciński. Jak już mówimy właśnie o języku, to powiedz, czy Tobie sprawił problem język rumuński, czy było Ci się trudno nauczyć, bo widziałem, i wiem, że mówisz dobrze, mnie nauka tego języka przychodzi trudno, ja znam angielski, Dokładnie. trochę tam znam jeszcze szwedzkiego, ale jeśli chodzi właśnie o rumuński, no to ciężko mi przychodzi nauka. Tak, Dla mnie to jest taki trochę obcy język, mimo że słowa nie wydają się trudne, ale takie mają niektóre specyficzne końcówki. Zgadza się. Jak to wyglądało w Twoim wypadku? Bo język włoski i rumuński są podobne, więc czy Tobie było łatwiej się nauczyć? Pewnie. Fajne pytanie i powiem Wam, że w tym przypadku
miałem szczęście, bo właśnie większość Polaków, co tutaj przyjeżdża, no to tylko po angielsku się komunikuje, czy z Polski, czy z Anglii, większość. Powiedzmy, no ty jesteś taki też, co przyjechał z Polski, też powiedzmy, co mało ludzi tak przyjeżdża, w sensie no ten 30%, bo większość procent, 70% ja Tak. słyszałem z Anglii, bo tam zapoznają jakąś Rumunkę i wtedy powiedzmy zjeżdżają z Anglii Tak. do Rumunii. Mhm. Więc co do języka, dlatego że ja znam perfekcyjnie włoski, można powiedzieć nawet chyba lepiej niż polski, przepraszam, ale no taka jest prawda, bo się uczyłem tam od pierwszej podstawowej i tak dalej. Mhm. Dla mnie było bardzo łatwo, w sensie już po 6 miesiącach rozmawiałem i mam ten plus, że dobrze, z dziewczyną rozmawiam po włosku, ale z rodzicami i z rodziną, z babcią, z dziadkiem rozmawiam po rumuńsku, także muszę komunikować po rumuńsku i powoli, nawet nie ucząc się, nauczyłem się tego rumuńskiego, mówią mi i nawet mi to bardzo dobrze idzie, w sensie, że nic się nie uczyłem, nie robiłem żadnych lekcji, ale ogólnie rozmawiam bardzo dobrze i nawet nie wiem jak to wytłumaczyć, niechcąco te czasy, dlatego że je znam po włosku, bo jest więcej czasów, chyba 9 czasów, coś takiego w włoskim języku jest 9, w polskim ile jest 3? No granie. Poprzedni, Tak. ten Czas przeszły, teraźniejszy, wcześniejszy, tak. przyszły. No, a tu jest 9. 3 do przodu, 3 normalnie i 3 do tyłu, no, we włoskim i w rumuńskim. Także nieraz rozmawiając mówią mi, a Paweł, jak ty dobrze rozmawiasz po rumuńsku i tak dalej, i tak dalej. Także dla mnie nie ma żadnego problemu. Rozmawiam po rumuńsku. Co mogę powiedzieć? Rumuński język nie podoba mi się za bardzo. Muszę być szczery, w sensie, no nie wiem, nawet dla bo takie mają tak trochę wieśniacko, no nikogo nie obrażam oczywiście, żadnego Rumuna i broń Boże, bo kocham Rumunię i w ogóle no naprawdę jestem za Rumunią ze wszystkim. Ale co do języka, no włoski język, no to piosenka, po prostu. No nie wiem, może masz ten właśnie masyn takie dokładnie. wrażenie, bo znasz włoski, Dokładnie. dla ciebie to No widzisz, inaczej to brzmi, może być brzmi tak. ten rumuński. Dla mnie rumuński jest naprawdę ładnym A językiem. widzisz, no widzisz, Dla i to mnie, jest dla mnie ten język fajne brzmi naprawdę, porównanie. naprawdę brzmi Aha. pięknie. Na Aha. przykład porównując z językiem niemieckim, niemiecki jest ohydny język. Nie obrażając nikogo z Niemiec tutaj, pewnie, bo wiem, że są widzowie, którzy oglądają Nie, też ten dokładnie. kanał z Niemiec, no ale mówię szczerze, jak jest, że język niemiecki mi się nie podoba jego fonetyka, a rozumiem. rumuński jest naprawdę takim dźwięcznym, fajnym językiem. No tak, no ale jak oni tam zaciągają tam wow i tak dalej, no to trochę to tak nieładnie wygląda, no ale dobra. Pozdrawiam wszystkich Rumunów. Dobrze, Paweł, proszę, a powiedz nam teraz, co w ogóle Ci się najbardziej podoba tutaj w Rumunii? Nie wiem, co najbardziej lubisz? Jakie są Twoje doświadczenia mieszkając tutaj właśnie w Pewnie, Bukareszcie? mam od razu tutaj odpowiedź, jak jeżdżą samochodami. Uwielbiam Rumunię, po prostu to jest coś pięknego w porównaniu do Rzymu, bo ja wam mówię nawet nie Neapol, co w Neapolu już jeżdżą lepiej od Rzymu. W Rzymie po prostu schodzisz, niektórzy się zabijają. Nie żartuję. Niektórzy się zabijają, robię wam przykład w Rzymie. Co tak. Musicie wiedzieć, że to jest kraj też dużo narkotyków, narkomanów i tak dalej. I co się dzieje? Było to w gazecie też i w ogóle w telewizji, nie? Że rodzina pojechali do restauracji, no i był jeden parking, także przed restauracją był tylko ten parking, no i przyjechały 2 samochody, no i jeden drugiemu tam, no kto wiedzie, ten zaczęły się kłócić, no i ten w rodzinę z dziećmi zajechał, a tam było 2 kolesi, co nie wjechali i oczywiście byli wkurzeni, nie chcę tutaj klnąć. Tak. I co, pojechali do domu, ten koleś byli pociągnięci powiedzmy kokainą, pomyśl sobie, nie, bo to wyszło wszystko. I co? Pojechali po pistolet, ten koleś podjechał pod restaurację, czekał na rodzinę, aby ojciec wyszedł z całą rodziną i zastrzelili go przed restauracją, przed wyjściem restauracji, masz pojęcie? Ale to już chyba takie skrajne sytuacje. Tak? To znaczy takie skrajne, no dobra, ale ogólnie we Włoszech, jako chodzi o ogół, no to wariaci jeździ się, nie mają w ogóle, jak to się mówi, dlaczego Polacy nie robią i Rumuni też samochodów włoskich, bo wszystko poobijane, rysują, nie szanują po prostu tego, co mają. Ale dlaczego? To wszystko ja wam mogę wytłumaczyć. Dlatego, że Polacy nie wiedzą, może nieraz się pytają, dlatego, że oni jak wyszli z wojny, to mieli ten etap
piękności w latach 50., rozumiesz, jak Vespa zaczęła, Cinquecento, co teraz wprowadzają do Polski w ogóle. Tak. Bardzo się cieszę, kto będzie widział ten kanał, bo chociaż jest ktoś, co im to wytłumaczy, rozumiesz? Rozumiem. Człowiek, co tam całe życie wie, jakie są ich nałogi i tak dalej. Także to wyjście dla nich po wojnie i ten boom, co oni mieli, co my mieliśmy w latach 90., to oni wtedy mieli i teraz to nie szanują. Tak jak Polacy już teraz nie szanują, to znaczy nie szanują, ale za 20 lat Polacy też nie będą, nasi dzieci też nie będą w Polsce tego szanować. Tak, no To ci mogę gwarantować. jak byłem we Włoszech, to widziałem na każdym rogu były warsztaty blacharskie Tak. na Sycylii. No tak, ale nie, ale jeszcze jedną rzecz bardzo ważna. Zauważyłeś we Włoszech, że pieszą ty nie przejdziesz? Samochód cały czas, ich nie interesuje, czy jest piesza, czy nie, oni jadą, a ty się musisz zatrzymać, co jesteś pieszą. W Rumunii, tak jak w Polsce, oczywiście, musisz się zatrzymać, jak nie, to ci zabiorą prawko. Ale druga rzecz, co jest w Rumunii, dlaczego dobrze jeżdżą? Bo w Rumunii, dlatego że jestem nauczony we Włoszech jeździć, w Rzymie, to ja jak się wciskam, oni chamsko się wciskają, bo Rafał oczywiście już chyba robiłeś na tym filmiku i wiem, że ty nie jesteś tutaj za jazdą, wiesz, że Nie jeżdżą jestem. jak wariat, dokładnie. Tak. Także ty się nie wciśnie, Rumuń się wciśnie, a ja co? Jeszcze więcej. Także on nie ma jak przejechać, bo on się wystraszy i powie, nie, no gdzie ja zmarnuję samochód, uderzę ten. Także dla mnie tutaj jeżdżą po prostu, nie wiem, tymi migaczami migają we Włoszech w ogóle. Nawet nie ma migacza, nie żeby podziękować. Jak skręcasz, tam nie istnieje we Włoszech migacz. Migacz nie istnieje, także on nawet ma migacz, bo nie wiem, tam na telefon patrzy, bierze migacz w lewo, ty chcesz skręcić w prawo, a na ostatnim momencie on ci w prawo skręca, z migaczem w lewo. Masz pojęcie? Bo został Nie, no naprawdę jest Saigon we Włoszech, co ten. A tutaj chociaż respektują, dobra, jedzie ci 200 na godzinę po prawej stronie, co nie trzeba, jak to się mówi, wyprzedzać, ale chociaż nie wjeżdża ci z lewej na prawy pas, a ty jedziesz. A we Włoszech na autostradzie jedziesz, nawet na twoim pasie lewym, 160 na godzinę, w pewnym momencie na ostatku on ci skręca i ci zajeżdża drogę. Co ty musisz hamować, co niebezpiecznie, bo wypadek możesz spowodować. Rozumiesz, Rafał? Także dobra, kto nie wie, no kto wie, może ktoś, co był we Włoszech, może nam tutaj na dole w komentarzach napisać, co o tym myśli, tak samo, żebym nie był może w sensie taki, że tylko ja to widziałem i tak dalej. Także może jakiś ktoś, co tam mieszka we Włoszech No ja i tak akurat dalej, co mam zobaczy. inne doświadczenie. No. Tak już powiedziałeś Wyobrażam sobie. i ten dla mnie tutaj kierowcy no nie są zbyt dobrzy, a No. zwłaszcza Bukareszt dla mnie jest taką ostoją, gdzie no kierowcy są moim zdaniem fatalni, zwłaszcza jak wyjeżdżają z ulic podporządkowanych, to wyjeżdżają w ten sposób, że zabierają zbyt dużo miejsca, że w zasadzie trzeba się albo ich ominąć szerokim łukiem, albo zatrzymać się i tak czy inaczej przepuścić takiego kierowcę. Poza tym nie włączają kierunkowskazów, to samo na autostradzie zauważyłem. Miałem o tym zrobić film, wielokrotnie o tym wspominałem, żeby pokazać takie przykłady, ale no ciężko jest mi taki film zrobić, będę musiał chyba gdzieś po prostu chodzić z kamerą wszędzie, gdzie będę jeździł i nagrywać poszczególne sytuacje, jak gdzieś spotkam i później to zlepić w jeden film. No. Także no, wtedy pokażę to, może w końcu uda mi się zrobić, jak to wygląda z mojej perspektywy. No, ale właśnie mówię i pomyśl sobie z twojej perspektywy, nie? Tak. Także pomyśl sobie we Włoszech, jak ja mówię, że tutaj migasz, a ty mówisz, że nie włączają te migacze, a dla mnie włączają wszędzie. To pomyśl sobie we Włoszech, jak to wygląda. No strasznie, Rafał, nie Takie chcę... same odczucie miał Tazim, z którym robiłem interview, który widzisz? jest z Bangladeszu, ale większość życia też spędził w innym kraju, w Arabii Saudyjskiej. No i też porównywał kierowców, że tutaj są wspaniali kierowcy. Wspaniali, Także mnie to po prostu rozbroiło. No, ale Widzisz. każdy ma, jak widać, inne doświadczenia. Dokładnie. Dlatego to jest to, o czym mówimy, o naszym życiu tutaj w Rumunii, w tym kraju. Ty, że spędziłeś większość życia we Włoszech, w Rzymie, to właśnie masz inne odczucia niż ja, który pochodzę z Krakowa. Tak? No tak. Przepraszam, jeszcze dodam, nie trąbią tutaj. W Rzymie cały czas din, 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 i tylko słychać. W Neapolu już nie mówmy, ale w Neapolu to lubią tak dla pozdrowienia, oni tak lubią, po prostu ten to trąbienie tam ich wychodzi naturalnie. We Włoszech trąbią, no bo wkurzeni i tak dalej i cały czas, a tutaj
w ogóle, no bardzo mało trąbią. Dobrze, a czy coś jeszcze lubisz, tak poza kierowcami tutaj bardzo? Poza w kierowcami, ogóle co bardzo lubię. Co takiego masz czegoś tutaj? Co lubię tutaj? No w Rumunii. Bezpieczeństwo. W sensie Tak. bezpieczeństwo, Mhm. że nikt cię nie zaczepi, nikt cię, nie wiem, w metrze na przykład, w Rzymie, w Tak. metrze, musisz uważać, nawet jak trzymasz telefon Mhm. albo torbę tak, cyganki ci ukradną portfel, nie wiem jak oni to robią, ale w trójkę, Mhm. w czworok, nawet ja na moje oczy widziałem, otwierają plecak, jak idą turyści, nie no, co się dzieje, Tak. a policja najlepsze, nic, w sensie nawet jak ich wezmą, wsadzą, na drugi dzień wyjdą i idą kraść dalej. I to są Włochy, dlatego ja mam, przepraszam, Włochy mi naprawdę dużo dały, w sensie jako chodzi o kulturę, o wychowanie, o jak to się mówi, No, to o taki sens życia. No? nie, ale chodzi mi o kulturę nawet, Tak. o moją wiedzę, naprawdę Włochy mi dały dużo, Mhm. ale też wzięły dużo w sensie, że no, mam obrzydzenie na Włochy, mieszkanie tam. Ja mówię jako chodzi, słuchajcie, uwaga co ja mówię, o styl życia, o jakość życia, przepraszam, nie styl, jakość życia Rozumiem. w Rumunii jest lepszy niż w Polsce. Bo w Polsce ty możesz iść i ktoś jakiś pijak ten, tutaj nawet nie piją, to znaczy w Bukareszcie no Mhm. są ktoś tam co pije, jakiś biedak, ale nic się nie zaczepi, nic nie ten i w ogóle nigdy nie widziałem na moje oczy Mhm. jakiejś sytuacji, żeby się bili, żeby się nie wiem kłócili. No tak wygląda z mojej strony. Co mieszkamy na dzielnicy, powiedzmy, co nie jest najlepsza w Bukareszcie, bo to jest normalna dzielnica, tak jakbyś, nie wiem, w Krakowie, jak się nazywa ta dzielnica? Na Hucie mieszkał, no. Tak. Rozumiesz, to jest no, taka sama dzielnica, można porównać, zgadza się czy nie? No. No normalnie, no Tak, normalna dzielnica, tak, nie że normalnie. najgorsze bloki ten, bo to Ferentari, no to tam, w tym miejscu ten. Ale tak ogólnie, tutaj jest bezpiecznie. Ja- Ludzie, ostatnio tak. mi się wujek też pytał, wujek, jak będziesz oglądał, oczywiście rozmawialiśmy przez telefon, mówi Pawełku, ale jak jedziesz przez Rumunię, to nie napadną cię. Ludzie, tutaj Nie, to trzeba nic. przyznać, że tu jest naprawdę bezpiecznie. naprawdę, pięknie, Tak, wspomniałeś pięknie. o dzielnicy Ferentari, ja mieszkałem w tej dzielnicy 2 lata, Dokładnie. za mną mieszkaliśmy. No, było trochę specyficznie, w sensie, że ta społeczność cygańska, która tam mieszkała, była dosyć głośna, trochę też śmiecili, także to może były jakieś wady, ale czułem się tam bezpiecznie. Mhm. Oni wiedzieli, że no, po prostu tu mieszkam. No i nie było żadnej sytuacji, żeby ktoś mnie próbował napaść, żeby ktoś mnie chciał okraść, czy ten. Naprawdę to nie byli źli ludzie. No, ale widzisz, mówisz jeszcze drugą rzecz tutaj, że na przykład, że brudzą ten, a ja też drugą rzecz, co cały czas w moich filmikach, dobra, później wam powiem, Mhm. co w moich filmikach, dobra, powiem teraz, najwyżej utnie, co w moich filmikach pokazuje, że cały czas czyszczą ulicy, te cygany, bo tam najęte chyba cygani są i tak dalej. Czyszczą cały czas, codziennie ich widzę, ja to filmuję, bo ja nie mogę uwierzyć. W Rzymie nie, zero, kompletnie, idą na kawkę, one kawkę w barze sobie piją, a nie myślą na sprzątaniach, coś co tam zrobią tylko, bo musieli i tak dalej i cały czas brudno i w ogóle tam mafia, także no duży temat. A tutaj cały czas tylko ten papierek jakiś nawet pokazuje, co dziewczyna bierze trawę, jak koszą jej rękami po prostu do śmietnika. Nie, to jest ten. A widzisz, a z twojej strony No, bo mówisz, jak że brudno. mieszkałem w Ferentari, to po weekendzie, No możliwe, bo że w poniedziałek tam było sprzątane, ale po weekendzie to wyglądało jak po imprezie. No okej, masowej. możliwe, że tam tak, one lubią tymi słonecznikami rzucać, tak, Nie, no to... papiery po kebabie, Ale różne Ferentari, rzeczy. to jest tak jakbyśmy mówili, nie wiem, tam 10 bloków i tam ten, także to jest naprawdę bardzo małe miejsce w Bukareszcie, nie? No Ogólnie jest czysto, mi się wydaje, drogi naprawdę bez dziur, ja po prostu w Rzymie, no to masakra, co tam jest, to już Rozumiem. państwo popsute, no ale dobra. Rozumiem. No Takie- dobrze, jak już Takie są doświadczenia, powiedzieliśmy o pozytywach, które Pewnie. dostrzegasz tutaj, to dużo jest pozytywnych to rzeczy. co jest takiego, co Cię na przykład denerwuje w Rumunii, czego nie lubisz? Czego nie lubię? Powiedz coś o tym. No, są też rzeczy, co nie lubię. Oczywiście mniej jest tych rzeczy, co nie lubię. Pierwsza rzecz, no to detale. Detale i brakuje tutaj profesjonistów, w sensie szpeców. Brakuje szpeców. Usług, mówisz Tak, o usługach, tak. Usługi, to jest z tym problem.
nie wiem, tak, ogólnie no usługi i te detale, to znaczy tak jak on zrobił ten właśnie materiał z tym Merdziasza. Tak jest. W Rumunii skleić na sznurku, tak, nie, dobrze, nie że zrobić dobrze, tylko dobra, rura się urwała w samochodzie. Nie, dobra, wezmę na sznurku, będzie dopóki znów się nie popsuje i tak dalej. To jest Albo- taka trochę cecha narodowa. Tak, Ja tak. nawet spotkałem się z Mhm. tym u rodziny Any. Mhm. Tata Any zrobił nowe drzwi, takie te do ogrodu, jak są Tak. te nowe drzwi, Mhm. bramę, tak? Brawo. Tak. I piękna brama, nowa, wszystko skończone, ale wewnątrz kłódka taka do zamykania, dał kłódkę, którą przyniósł z pracy, którą Aha. miał od 30 lat Pomysł sobie, no. i szafkę zamykał tą kłódką. No Mówię, tak. kłódka 30 lejów kosztuje porządna, Mhm. zmienić tą kłódkę, nowa brama, Pewnie. nie, bo kłódka jeszcze dobra i żeby Pewnie, kłódkę no. używać, Pewnie, a żeby ją tak używać, jest. to musiał smaru dawać, i żeby ten, No żeby bo się to jest otwierała. identyczne, dokładnie, Nie ale wiem, w Polsce takie- też pamiętam, że tak było na Dziwnie to początku, trochę. jak, jak nie było pieniędzy. Tak samo to Rumunia przechodzi teraz, także tutaj nasi widzowie, jest Polska 20 lat temu, no można tak powiedzieć, że oni dbają o każdą rzecz, o każdą śrubeczkę, o każdą rzecz, o każdy ten. Także no to jest jedna rzecz, co mi się nie podoba. Druga rzecz, co mi się nie podoba, że zawsze jak zobaczą, mają taką wenę, żeby cię okraść w jakimś sensie. Że jak jesteś obcokrajowcem, jak jesteś Polakiem, to nie, ale jak jesteś Włochem, to tak. Tak. Rozumiecie? Tak? Mhm. Włochem, bo myślą sobie, no głupi ten. No bo Włosi oczywiście, w sensie nie mówię wszyscy, myślą, bo są że- osoby inteligentne, Że ale Włosi bogatsi czy coś, nie? Włosi bogatsi i głupsi, ale wiesz dlaczego? Bo Włosi są tacy, no każdy, cały świat o nich myśli. 40 lat z mamusią i w ogóle mamusia mu wszystko upierze, no bo taka jest prawda. Tak. Także on nie ma żadnej w ogóle kultury, on se jointa pali z mamą na balkonie, wiesz, mieszka se z mamą 40 lat, jointy se pali, jego nie interesuje, żyje z renty mamy. I to jest Rumun taki typowy Przyjedzie do Włoch, przyjedzie do Rumunii, weźmie się z Rumunką jakoś, mamusia mu będzie wysyłać pieniądze, a Rumunka będzie ciągnęła pieniądze od niego, oczywiście będzie okradała, nie jego, no ale mamę, bo mama wysyła pieniądze, rozumiesz? Rozumiem. A on ciapak tam będzie sobie siedział i tak dalej. Także nie, też respekt dla Włochów, bo Włochów nie przebijesz jako inteligentność, to Włosi co są styliści i tak dalej i w ogóle i kulturzy i jak to się mówi, no profesjoniści są do przodu we wszystkim, tak jak Ferrari czy tam wszystkie te sprzęty włoskie, made in Italy się nie dyskutuje. Ale co mówię do tej sprawy, no to tak mi się wydaje, nie? Rozumiesz? No.